Optimus Prime. Prime, make something of yourself. He's back! He's alive! Mr. Leader of the Free Galaxy's back! Optimus. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj w troszeczkę takim zacnym gronie jestem. Porozmawiamy sobie o królestwach polskich i też królach. Jest tutaj ze mną paru takich dość znanych graczy. Może zaczniemy tutaj od Taczki. Taczka jest z królestwa 3025. Siema, Taczka. Witam, dzień dobry. Jest z nami również Snow z 1071. Siema, Snow. Jest z nami Baron z 2877. Siemano. Jest z nami Pretol z 3080. Siema. A także Serwis z 2732, sorka. Siemanko wszystkim. I na koniec zostawiam sobie wisienkę na torcie, czyli Storma z 2658. Witaj, Storm. Ogólnie tu się zebraliśmy, żeby pogadać to ogólnie o Rise of Kingdoms, pogadać o tym, co w tej, jakby tak powiedzieć, grze się w ostatnim czasie dzieje, jak my tą grę widzimy, też jak chłopaki tutaj też prowadzą królestwo. No i co tutaj o tym wszystkim sądzą, prawda? Co do czego, w jaką stronę też gra zmierza. Możemy też poruszymy sobie jakiś temat nowych dowódców, bo to też jest dość ciekawy ostatnio temat. No ale najbardziej to chyba może zacznijmy od tego, jak wy zaczęliście być powiedzmy królami, czy doszliście do R5, R4. Może zaczniemy, nie wiem, od Storma, żeby coś tam opowiedział. To już niektórzy pamiętają, jeżeli ktoś tam oglądał wywiad z Snowa, to już tam opowiadałem całą historię, ale generalnie w największym skrócie projekt skoczków byłem na początku graczem, potem R4, potem R5 i tak to się teraz dzieje cały czas, tak. W największym skrócie. Czy tak nie skrócie? No i elegancko. Sebix. Może dajesz teraz ty? Nasza historia jest dosyć długa, ale nie krócie Możesz po prostu w skrócie. co? No my po prostu skoczyliśmy sobie tutaj z 2534 i przejęliśmy to królestwo. Także najpierw zaczęło się od wojny domowej, a później już R5 poleciało, no. Pretol, jak to było u ciebie? No, miałem pomóc Zonemu po prostu nauczyć się grać, a skończyło się dużą grupą polskich skoczków i tak zostałem królem. O, czyli też krótko. Baron, jak tam u ciebie wyglądało R4-kowanie w 2877? Bardzo prosto. Chęć mordu wystarczyła. Mordu wystarczyła. Znowu wiemy, że ty tam już trochę też królowałeś, czurkowałeś, teraz już tak nie bawisz się w to, nie? Nie, stronię od tego i zawsze od tego stroniłem. Ja od początku jak grałem nigdy nie chciałem być w leadershipie, nigdy nie chciałem być królem, nigdy nie miałem jakichś takich, żebym miał ambicji. Więc u mnie to było tak, że bardzo duża ilość graczy migrowała z królestwa. Gdzieś tam jak został tak naprawdę jeden taki prawdziwy sojusz, to namaścił mnie mój poprzednik, z którym bardzo dobrze się znałem, bardzo go lubiłem, więc od niego mi było tak jakby przykro odmówić, mimo że tam miał powiedzmy bardziej doświadczonych graczy albo dłużej byli w tym sojuszu, tak jak on mi powiedział, że to muszę być ja, to byłem ja i tak dostałem R5, a jeśli chodzi o króla, bo nie mieliśmy wtedy króla w tym sojuszu, mimo że to był jeden tylko taki prawdziwie aktywny sojusz, no to ten drugi sojusz, który miał świątynię, chciał zrobić takie sobie Farm Kingdom, w którym by zbierali tylko dowódców na MG i później migrowali na inne królestwo. Ja też miałem migrować wtedy z 7.1, ale taki pomysł mi się nie podobał, tym bardziej, że to były osoby, które moim zdaniem zniszczyły to 7.1, które mogło być jeszcze całkiem fajne. I tak trochę z przekory na nich i z tego, że nie chciałem, żeby coś takiego robili w ogóle na tym królestwie. Przejęliśmy świątynię, no i później jakoś to się tam potoczyło. Później to już bardziej było na zasadzie nie takiej, że jakoś tak bardzo chciałem, tylko po prostu byłem i ludzie uważali, że to jest w porządku, więc tak trochę zostałem. No a później namaściłem następnego u nas króla na 7.1 i się bardzo cieszę, że tak się stało i teraz już tak jak powiedziałeś, ja już stronię od tych R5, R4. Jestem cały czas się gdzieś tam kręcę wokół tego, ale
Ja tylko wtedy, kiedy jest mniej ludzi i mniej roboty, bo jak się pojawia większa ilość graczy i tak dalej, to ja raczej uciekam od tego, Mhm. no bo po prostu czasu na to nie mam. No, ja zacząłem wchodzić w ten sam etap, co ty w tym momencie. Staczka, jak to u ciebie było? U mnie to było tak, że miałem chwilową przerwę od gry. Mhm. Zacząłem grać na 30-38. Akurat jeden polski sojusz był, doszedłem do tego sojuszu. Sytuacja wynikła taka, że lider sobie olewał, a mi się grać chciało. No i najpierw R4, potem R5 i wtedy skok już na 30-46. Mhm. No i 30-46 na 30-25 skok i wtedy przejęcie królestwa. No i tak do dziś to leci. Mhm. No, tam razem z czystym, nie? Prowadzisz. Tak, razem z czystym i z czarną. Mhm. Mhm. Aktualnie we trzech. Mhm. No dobra, no to mniej więcej w skrócie już wiemy, jak to u was wyglądało. A powiedzcie mi, jak w ostatnim czasie u was KVK wychodziły, bo nie będę ukrywał, nie każdy śledzi, wiadomo, każde królestwa, więc możemy też coś o tym tutaj też powiedzieć graczom. Wiem, że 2, 6, 5, 8 u Storma, 5. gwiazda. Storm? Prawdopodobnie tak, na razie dopiero będę mówił, że jest, jak będzie już faktycznie w tej gierce, tak? Mhm. Natomiast jest już wszystko to gotowe, KVK jest zwycięskie, razem z 55 i 2161 w kampie. Mhm. Mhm. No, czyli już tak. W sumie będziecie chyba teraz jedynym królestwem typowo polskim, które ma 5 gwiazd, powiedzmy, nie? Nie ma chyba. Z tego co wiem. No jakby było, to by to... No wiem o Natomiast, tym. chodzi mi o to, nawet ja nie lubię nazywać naszym królestwem polskim. Chodzi o, chociaż jest faktycznie dużo Polaków, bardzo Mhm. dużo nawet bym powiedział, ale jednak my kierujemy bardziej się w stronę international. Mhm. Tak naprawdę, jeżeli chce się osiągać te wyniki, no to powinno się international. A to, że jest dużo Polaków, no to po prostu już są gotowi na to, że po prostu nadganiają time zone, że tak Mhm. powiem. Mhm. Sebix, u ciebie jak KVK ostatnie? Wychodziło? Zobacz sobie. No my ostatnie KVK mieliśmy bardzo dobre w sumie i to takie pierwsze. Bo zajęliśmy, no wygraliśmy to KVK, co prawda bez gwiazdy, ale tam w DKP mieliśmy najlepszy wynik, nie? Mhm. Mhm. Czyli tam wspominałeś Tak, troszeczkę o, jak pamiętam też o tym, że chwaliłeś burzę manewrów, nie? Że to Tak, dobre tak. KVK. No jak pod wasze No też my KD. tam ogólnie mieliśmy bardzo dużo walki w każdej strefie ze wszystkimi. Tam praktycznie byliśmy, bo mieliśmy tak ułożone obozy, że musieliśmy walczyć w każdej strefie. Mhm. No ale na każdego daliśmy radę, no i No to elegancko. koniec końców zagraliśmy sobie o gwiazdkę z 1262, które okazało się lepsze i zgarnęli gwiazdkę. Mhm. No, też dobrze Ale rozwiązane. to, żeby tam nie było jakichś niedomówień, to 1262 to był nasz sojusznik, nie? Tylko po prostu, no taki przyjacielski pojedynek to był. No, nieraz tak się to rozgrywa. Nas to czeka też teraz King Langta prawdopodobnie. No Preto... zdecydowały, wiek konta tutaj zdecydował No tak, tak. naprawdę, no bo oni mieli jeszcze przewagę po prostu w dowódcach. No my nie jesteśmy jeszcze gotowi na walkę z takimi królestwami. Mhm. Pretol, u was jak to wyglądało? Zagraliśmy. Przegraliście. I? Coś tam, jakieś nagrody zdobyliście? Coś tam się udało wam? Nie. Tam była taka sytuacja, że my graliśmy Heroicantem. Aha, okej. Dobra. Cross graliśmy. No tak, bo to było kawałka 4. No tak. No To i po zapomniałem. prostu nasi sojusznicy nawet nie przejęli przełęczy Kingslandu. Mhm. Przeciwnicy zdążyli wejść od środka, jakby ją przejąć, także... No, to czy pozamykali wszelkie drogi. O, Baron u was? A u nas można dużo powiedzieć, ale powiedzmy, że było fajnie. Co Mhm. prawda przegramy KWK. Akurat tutaj graliśmy na kadetaczki, ale Mhm. myślę, że całkiem fajnie. Ta Mhm. nowa odmiana. Myślę, Tajców. że przyszłościowo, tylko muszą dopracować te domeny, no bo trochę nas skrzywili na samym początku i no niestety nie O. dało się już tego nadrobić. No te domeny to nie jest dobra opcja. Coś też o tym w tym momencie No. wiem, więc Bardziej, niestety. że wiesz, druga domena, która wnosiła 1,7 biliona siły, a tak naprawdę była klasyfikowana jako imperium, no to powiedzmy strzał w kolano.
Usnęła to raczej wiemy, jak to ostatnie KVK wyglądało, ale też możesz coś oczywiście opowiedzieć, bo mi się zdaje, że coś tam jeszcze w zanadrzu macie, jeżeli chodzi o całe wasze KVK. A no też się szykujecie chyba do nowego teraz, tak? Pomału? Jak to wygląda u My już was? jesteśmy zapisani na Mhm. Heroic Anthem, Mhm. no bo taki tylko tak naprawdę nie mieliśmy za dużego wyboru niestety. Mhm. A co, ostatnie mieliśmy fajne bardzo KVK, bo Mhm. myśmy planowali recovery, bo mieliśmy ciężkie KVK, mieliśmy odpływ graczy, a Mhm. się okazało, że tak nas dobrało, że byliśmy najsilniejszym królestwem Mhm. w całym KVK. No to No prawda. tylko jeśli chodzi o dobieranie sojuszników, to mieliśmy jednak słabych. No ale więc finalnie przegraliśmy to KVK, ale mieliśmy chociaż tyle satysfakcji, że mieliśmy najlepsze statystyki jako królestwo. Tam wygraliśmy w kill pointsach Mhm. jako królestwo, więc w sumie spoko. No a teraz, tak jak mówię, my się szykujemy na nowe KVK, zobaczymy co tam, jak to będzie wyglądać i gdzieś tam będziemy się odbudowywać. No zobaczymy, my teraz jesteśmy w takiej strefie, że zastanawiamy się, co będziemy robić dalej. Ale to ostatnie KVK i też graliśmy właśnie burzę manewrów. Mhm. Super, świetnie się grało. Mieliśmy naprawdę mnóstwo rzeczy się działo, także to było bardzo, bardzo fajne KVK do grania. Mhm. Jedno z takich lepszych, w których grałem, także naprawdę spoko. No to dobrze wiedzieć, że coś takiego też u was dobrze wyszło. Zresztą ja tam śledziłem, więc widziałem, że właśnie w kill pointsach no ładnie to wyglądało, bez dwóch zdań. Baron wspomniał o domenach, ale to sobie przejdziemy do tego tematu za chwilę. Taczka u was, jak to było? Mieliście w sumie jedno KVK zarazem z 2877, nie? Tak, no kurczę, no co ja mogę powiedzieć? No KVK mamy problem, wygraliśmy, tylko że no wygraliśmy jako sojusznicy kampu ognia. Mhm. Nie ma co ukrywać, no ogień niestety pokazał, znaczy niestety pokazał swoją, że tak powiem, Siłę. potęgę, Mhm. siłę, no i podejrzewam, że gdyby nie to, że ogień był z nami w kampie, no to ciężko by było, no co, no Mhm. Królestwo Barona, muszę powiedzieć, no to już też prywatnie nawet mówiłem na rozmowach z Baronem, no mocne mają konta, fajną ekipę mają, zgrani są, bardzo zgrani, bo to Mhm. pokazali to zgranie w niejednej walce z nami, no i co tu można powiedzieć. My się musimy jeszcze trochę nauczyć wszystkiego, organizacji, nieorganizacji, pościągać sobie kilku dobrych graczy i zobaczymy, co czas pokaże. Mhm. Pogadajmy sobie może o tych domenach, bo... Mogę ci jeszcze chwilę przerwę? No. A nie tak skromnie, bo u was też było naprawdę kilku fajnych graczy. Parę razy też naprawdę ciekawe starcia nam wychodziły, więc Znaczy również się, szacunek waszą stronę. nie ma co no bo kurczę, w porównaniu przykładowo do takiego, do Mamby od was albo do Erapa, no to u nas no ciężko by było znaleźć kogoś w takim samym poziomie w naszym królestwie, jak u was jest Erap na przykład, nie? Już nie mówię o 2488 królestwo, które jak dobrze pamiętasz było otwarcie z Z5, tak? Tak. Dobrze mówię? To Tak. jak oni byli, było wszystko fajnie ok, ale nagle momentalnie prawie połowa sojuszu, w tym ich król, stryk ich nie było, wymigrowali na inne królestwo. No tak. To racja, i to sami spenderzy w sumie. Tak. No to I tak. można powiedzieć, że aktywność potem spadła, morale też mocno spadły, bo jednak jak król KD sam od siebie odchodzi, to no jednak to coś tam świadczy o tym, nie? No coś w tym jest. No było ciężko, no i no nie ma co ukrywać, no gdyby nie to, że w sojuszu byliśmy z ogniem, no to pewnie mielibyśmy taką sytuację jak Królestwo Barona. No, pogadajmy może o tych domenach, bo wiem, że no każdego już te domeny dotknęły. Niektórzy mieli jakieś tam korzyści, niektórzy albo nawet większość nie wyglądało to dobrze. No i co sądzicie o tym nowym dobieraniu? Na czym pewno mówić system każdy? wymagający dobrego jeszcze raz przeanalizowania.
No jest ciężko, nie? Jest ogólnie czasem to dobieranie. Ja nawet teraz wiem po swoim królestwie, że no nie walczymy. Tak jak wam mówiłem wcześniej, że moje KVK wygląda w 50% praktycznie jako recovery, bo nie walczymy praktycznie w ogóle z ogniem. Jakieś tam pojedyncze walki z królestwem, które po prostu tylko wyszło na 20 tam marszy, żeby zagrać. A mają niestety domenę 1, 3, 6, 5 drugą, więc no farmy tylko wysłali. Więc no, to wygląda tak, że no ciężko. No, w tym momencie to się tylko skupiasz na Kingslandcach i tyle. No, tak to niestety wygląda. Ja mam swoistą teorię na temat tych domen, ponieważ No. założenie tych domen polegało na tym, że królestwo powinno się podzielić na 3 zespoły. Mhm. Natomiast w aktualnej erze Rise of Kingdoms nie ma już takich ogromnych imperiów. To już nie są te same powery i imperia, Mhm. wcześniej, że tylko tak naprawdę jeden taki porządny imperium, które faktycznie ma 2 faleczne sojusze, to 1093 i oni po prostu tam trzymają cały czas ten wysoki power, bo po prostu mają starsze doświadczenie. Natomiast aktualnie w tej sferze nie ma już 2 pełnych sojuszów. Każdy Mhm. teraz imperium tak naprawdę składa się z jednego silnego sojuszu. Tak samo w porównaniu do rok temu to było nie do pomyślenia, to już wtedy były Asidy. I przez to Asidy praktycznie stawały się imperiami. Jak Asid stawał się imperium, to co się robiło? Gracze uciekali. I przez to teraz jest taki moment, że po prostu dochodzi cały czas nowych królestw, którzy mają niski power, bo nie ograniczyli migracji KVK 2, bo uprościli teraz KVK 4, Mhm. bo jest coraz mniej graczy. I po prostu nie ma tylu graczy, jest za dużo z królestw na za mało ilość graczy. Natomiast te domeny, myślę, że nie wiem czy widziałeś może, raz tam Preto wyczaił, pokazał mi streama z chińskiego walki o Zigurat. Tam Kingsland trwał, że do otwarcia nie było odpuszczane. I jakby cały był wypuszczony marszami. I mi się wydaje, że te domeny bardziej były użyte na chińskim serwerze, bo Preto, pamiętasz ile tych sojuszy tam się biło? No, tam przykładowe królestwo miało normalnie w koalicji 5 sojuszy. Każde było od 14 do 20 bilionów i tam chyba Zigurat był już otwarty, nie przejęty, bo ciągle był taki duży bal, którego jeszcze nigdy nie widzieliście. Na Ziguracie ciągle się lali i Także w porównaniu do walki tam 93 i GT, to takie walki razy 3 lub 4. Mhm. Skala tego jest ogromna, więc bo wydaje mi się, że te domeny były skierowane bardziej w tamte serwery, bo teraz już się tam tak naprawdę wyrównało. Przez to, że takie szybkie tempo dowódców wprowadzili, że tam były nawet raz informacje systemowe, że chińskie serwery będą mieli jeszcze szybciej dowódcy niż my. Natomiast u nas jak to wygląda, no domeny po prostu zamiast jakby być tym jednym osobnym KD w jednym, to po prostu to jest całe wypełnione z domena farm, która po prostu nie kontrybuje się w ogóle do KVK i przez to ułożyć nawet KVK, to już wtedy trzeba układać KVK po 2/3 albo jakoś inaczej, no i po prostu to rani te wszystkie niższe seedy, prawda? No tak, też tak jest. No tak. Które i tak mają już ogromne problemy, bo już żeby być w niższym seedzie, to naprawdę trzeba mieć niski power. Już teraz praktycznie wszystkich teraz spycha do B-seedu, jeżeli ktoś ma bardziej aktywne królestwo. Bycie teraz w D-seedzie to jest tak naprawdę grupa 40-60 osób. No tak, no tam już jest w ogóle takie prawie martwe wiesz, gry. No. Gra troszeczkę przyspieszyła, wiesz, wyrzucili teraz dużo nowych dowódców, ikoniki, wielu graczy też odeszło, bo to widać po niektórych kadekach, że naprawdę świecą mocno pustkami. No. Teraz te królestwa, jak tam rozmawiałem z Sebą HWK, który grał na 3.2.9.0. On był u mnie tutaj R4 i prowadził też jeden sojusz na 3.0.9.0, który się składał z samych Polaków. To on właśnie opowiadał, że jak mi mówił, nie wiem czy pamiętasz, jak próbowaliśmy migrować na 3.0.9.0 mine'ami, to żeby zmigrować na KVK2, wiecie, przy tych cross realmowych, no to sekundy już nie było w ogóle, wiecie, tego miejsca, nie? A tam skoczył i jeszcze gdzieś z 15-20 minut było miejsce. I też na innych KD-ach sprawdzał, też było miejsce. Po prostu jakby, nie wiem, te KD były już w imperiach, ale też tak już, że nie wiem, jakby tego mniej było, albo nie wiem, ludzie nie szli w to, żeby tak migrować w te KD, no nie wiem, ale ogólnie jest tak, że nie wiem, jakby to trochę tak
w tym Rise of Kingdoms, no wiadomo, trochę coś schodziło u graczy, nie? Jest już, mi się zdaje, że to już nie jest taka ilość jak kiedyś, nie? Że to coś się zmniejszyło, nie? No, mi się osobiście wydaje, że tak w granicach 10-15% to spokojnie odeszło, no bo teraz wiesz, jednak jakby nie patrzył, to Mhm. nagle zrobiło się większości graczom ciężko, nie? Mhm. No tak, no to też jest tak racja, no. Na co byście chcieli na przykład wprowadzić w Rise of Kingdoms takiego, żeby no grało się lepiej, nie? Przyjemnie może. Co byście chcieli wprowadzić takiego? No na pewno jakaś większa kontrola nad ludźmi. Mhm. Przykładowo, Exile no, KD. no na przykład, no przykładowo, wiesz, ja mam chłopa, który siedzi od 2 KVK, który nic nie robi, nic nie, w sensie nie, ani nie psuje MG, ani nie farmkilluje, ani nic, ale po prostu siedzi w tym królestwie, gra sobie i mimo, że jest zerowany co tydzień czy coś, to nie migruje i podnosi, po prostu nam pusty PR podnosi jakby. To jest na pewno rzecz, którą jakoś bym zmienił, że Mhm. no jakakolwiek opcja, żeby dało się jakoś powstrzymać tych ludzi po Znaczy, prostu. Najlepiej by było coś takiego, że byłby system domenowy, tak? Tylko, że na przykład król wybiera, jakie konta biorą udział w KVK. I Mhm. przez to ci gracze, którzy chcą sobie grać casualowo, tak? Czyli że po prostu farmią i mówią, i nawet mówią w patchach, że proszę nie wprowadzać system kontroli dla graczy, bo to ma być gra w końcu, prawda? A Mhm. tak naprawdę, jeżeli chce mieć sensowne królestwo, no to trzeba wprowadzić te wymagania, bo inaczej ludzie po prostu nic nie będą robili i królestwo wypada bardzo słabo. Mhm. Natomiast w sytuacji właśnie te domeny też właśnie to miały taki cel, żeby to przetestować, że jeżeli król wybiera, jacy gracze uczestniczą w KVK, jacy gracze będą grali KVK i tam te farmy wszystkie, no to wtedy jakby problem takiego, że na przykład ktoś ma dużych graczy, którzy po prostu nie umieją grać w gry, albo na przykład rekreacyjnie, albo na przykład ktoś ma sytuację życiową i nie może uczestniczyć w KVK, albo na przykład ktoś się wyzerował ze speed-upów i nie może grać w KVK, albo ktoś dopiero co zmigrował. I takie problemy by wszystkie się rozwiązało i też to by nie było aż tak inwazyjne. Z kolei wtedy to by było też za dużo władza, bo potem by jeszcze więcej Civil War by było to i tyle. No tak, to też racja. No Dlatego oni było- ogólnie wprowadzając te domeny to zrobili taki zamysł, tylko że po prostu te wymagania, że 800 zamków na 25 levelu, no to jest śmiech właśnie, nie? Bo żadne królestwo nie ma kurwa Mhm. takiej ilości graczy aktywnych, nie? Nie wiem, ja bym to ograniczył do 300 osób na przykład i następna domena wtedy, nie? No to ci powiedziałem, jak to wyglądało, nie? To zrobili pewnie prawdopodobnie z uwagi na te chińskie serwery, natomiast jakby to były domeny na 300, to by po prostu te KVK się kończyły za szybko, bo po prostu gracze by tracili wojska, bo zauważ ile farm jest stosowanych często przez KD i dlatego też na przykład moim zdaniem GT gorzej wypadło, bo nie mogą używać w pełni swoich farm. Mhm. Ja się tak troszeczkę wtrącę. Mhm. U nas na KD, jeżeli chodzi o poziom ratusza, tak? Bo mówi, że 800 kont, 25 ten. U mnie ostatnia pozycja, 25 poziom, to jest 719 osoba w rankingu. Mhm. No tak, no i dlatego nie zrobisz 2 domen nawet, nie masz możliwości, nie? Nie, no tu właśnie 2 domen nie, tylko że na przykład, mogę podać przykład naszego poprzedniego KD 3046. Oni bardzo mocne, oczywiście mocne konta, nieumiejętna gra, tak bym to nazwał w ich przypadku. Główną domeną bardzo szybko w walkach zostali zamknięci w Z4. Bo to tam chwilę trwało i oni już zaczęli farmić, nie? Ale za to druga domena wygrała KVK i wrócili na mapę z gwiazdką. No tak. To No zależy też było. od królestwa, nie? No bo na przykład u ciebie, jak mówisz, że jest 719 osób, no to ta 719 osoba, no to ona nic nie zrobi w KVK, nie? No. Założę się, że to jest... No nic Wiesz. nie zrobi. My mamy tutaj duży właśnie problem, bo znaczy się duży. No ale to u nas Tak, tak to na wszędzie ten tak jest, no moment. bo kto ma tyle kont aktywnych, że nie wiem, 700 osoba z rankingu będzie ci aktywnie grała w KVK? Nikt. Nie da się Znaczy, tak tego. Dużo jest na przykład teraz farm. No, przykładowo, tak jak w moim przypadku. No, pościągałem sobie stare konta, które tam kiedyś x lat temu, 3-4 lata temu zaczynałem. No i tam już na wszystkich tych kontach 25 poziom ratusza był. Także no cofnąć tego nie cofnę. No ale co, no zaliczać zalicza, tak?
Znaczy wiesz, ale to użycie jest inne, bo chodzi o to, że jeśli przykładowe królestwo ma założeniowo, powiedzmy, nie wiem, tam B, C, możemy sobie strzelać, ale około tych 100 graczy. No wiadomo, tam powiedzmy tych Seedach A to jest 150, 200, 300, no to już w zależności od tego, jaki to jest Kingdom, ale te twoje farmy, powiedzmy z 719 pozycji, z 600 pozycji, gdy bronicie na przykład jakiegoś pasa czy coś, to stawiasz je po prostu pod pasem i strzelasz z farm te czwórkami. Tak, żeby wiesz, bolało to tych, którzy nacierają, a żeby nie bolało to powiedzmy twojego głównego zamka, twoich głównych graczy. No ja tak swoimi farmami teraz będę musiał, mam 3 farmy i No tak, będę wiesz, musiał no, je zbijać, tak, nie? dokładnie, no wiesz, no po co tracić jednostki, wiesz, przykładowo z głównego miasta, tak? Ze swojego konta, które jakoś tam się prowadzi, lepiej, gorzej i tym podobnie, gdzie możesz postawić dobry garnizon, napchać tych farm, bo tak chyba robi 90% powiedzmy kadeków i strzela z tych farm, wiesz, jako uzupełnienie i po prostu czekasz, aż się, nie wiem, wróg wypali jednym słowem. No, ale to w jaką stronę ma iść ta gierka, że masz robić 20 farm, to moim zdaniem to jest bezsens, nie? No tak, to też że z jednej strony siedzi na tylu farmach, no chyba, że masz dużo pilotów jak Achievers, nie? To, wiesz, to nawet nie chodzi o to, żeby Nie, robić no, 20 farm, ale bez no, sensu. trzeba w jakiś sposób je wykorzystać, nie? Mm. Tak, Znaczy mi się Wiem, że w tych wydaje, nowych, że z tymi- wiem, że w tych nowych KD też tam robią zakazy, żeby nie wbijać 25 levelu, nie? W ogóle ratusza. Widziałem już takie też- komunikaty i wiadomości od króli, nie? Na tych Też nowych królestwach. słyszałem właśnie, że na nowszych królestwach Że jest zakaz farmy wbijania, mają, nie? mają zakaz wbijania do 25 poziomu i ewentualnie jedno jedyne konto, które może mieć ten, no to jest konto banku sojuszu albo królestwa. mm. A czy No, sno... to się i tak skończy, bo 25 poziom muszą mieć, żeby wejść do KVK Tak. później, nie? Mi się wydaje, że w ogóle te domeny to jest ogólnie fajny pomysł, ale teraz ja w sumie to trochę doceniam, że oni teraz robią powoli mniej więcej te rzeczy, więc oni sobie to wprowadzili i myślę, że oni doskonale wiedzą, że dla zdecydowanej większości królestw to w ogóle jest bezużyteczne. No bo tak jak mówicie, no nie ma tak, żeby ktoś miał 800 takich rzeczywiście aktywnych kont. To, co mi się na pewno nie podoba i uważam, że to jest totalny bezsens, to jest to, że te domeny drugie, trzecie, które wiadomo, że są beznadziejne, są i tak w matchmakingu gdzieś tam dobierane do normalnych KVK, co nie powinno być, nie? Wydaje mi się, że to powinno być w ten sposób, że jak już są te inne domeny, no to jest tylko KVK, gdzie są tylko farmerzy, nie? No i co kogo tam obchodzi, kto tam Zigurat wygra i tak dalej, jak to są i tak wszystko farmy, więc mało kogo to tak naprawdę będzie obchodzić. I to może być takie zapomniane KVK, niech sobie tam surowce zbierają i w sumie spoko. Wydaje mi się, że w ogóle ta liczba, że oni ustalili 800, to nie jest tak, że to tak będzie zawsze, tylko oni na razie cały czas próbują, tak jak Rok w ogóle mnóstwo rzeczy próbuje, wrzuca jakąś jedną rzecz do KVK i patrzy, jak to będzie działało, nie? Czy ludziom się podoba, czy się nie podoba. I wydaje mi się, że tutaj bardzo podobnie będzie z tymi domenami. Też mi się wydaje, że ogólnie zauważyli to, że wcale te takie super mega imperium i super mega KVK nie są takie fajne, bo często jak te największe, olbrzymie imperia się spotykają, to duża ilość osób odchodzi. Teraz możecie sobie zobaczyć nawet te KVK, co było 93 i 960. Tam sporo No. osób dochodzi do takiego momentu, że to jest tak już tyle tej aktywności, tyle tego wszystkiego, ktoś tam w końcu musi przegrać i ludzie po prostu odpuszczają, już mają dość tego, nie? No bo ja też rozumiem, nie? Jak ktoś później 2 tygodnie siedzi na tym i jest taka rąbanka cały czas, to no po prostu ma dość. A już były takie KVK, gdzie były właśnie te olbrzymie imperia, jak to w ogóle nie było limitowane. I szczerze, to był jeden wielki lag, granie na kropkach, które jest moim zdaniem beznadziejne. Więc to, jak oni w sumie płynnie teraz przeszli, zobaczcie, właśnie z tej ery takich olbrzymich królestw, które powstawały i rozpadały się co chwila, teraz powstają takie bardziej zmyślne, nie? 960 było jednym z takich, ja bym powiedział, jeden z takich pierwszych, gdzie rzeczywiście no, oni mieli głównie jeden sojusz, później się też rośli trochę, ale jednak to jest te 60 GT, nie? Które tam najwięcej kosi. I oni mają jednak ekstremalny cały czas ten sojusz, chociaż nie wiem, czy tam się teraz nie rozpadnie, ale to jest
coś w tym stylu, nie? Era tych królestw takich typu 93 już się kończy. Kiedyś ich było mnóstwo. Kiedyś się mogło 8 takich królestw spotkać na Strife of Eight i tego ani nie szło oglądać, bo były takie lagi, ani grać nie szło. Gra polegała na tym, że wysyłałeś marsze i za 30 sekund dostawałeś raport, bo nie wiedziałeś w ogóle, nie kontrolowałeś tych marszy, co tam się z nimi dzieje. Mi się wydaje, że ta gra w ogóle jest dużo lepsza, jeżeli właśnie królestwo polega na tym, że jest praktycznie jeden aktywny sojusz i to jest spoko. A jak te domeny zmniejszą jeszcze, oni też gdzieś podejrzewam teraz jest 800, może za chwilę to będzie 600, może później to będzie 500 i oni sobie sami wykminią, gdzie jest ten moment, gdzie jakby jest cały czas fajnie grywalna gra, w sensie takim, że możesz postawić trochę więcej tych fortów strategicznie, że jeszcze możesz fajnie sobie strategicznie pograć, ale jest też taka linia, że nie mogą na przykład wejść, może jak już będzie 300 albo będzie 200 tych kont, to już znowu będzie za grubo, że później się okaże, że nie jesteś w stanie do końca prowadzić takiej normalnej, regularnej wojny, jak my jesteśmy do tego tutaj przyzwyczajeni. Więc wiadomo, że dużo łatwiej im będzie zacząć od liczby 800 i ją później zmniejszać, powiedzmy co 100, niż jakby zaczęli od liczby 300 i by się okazało, że całkowicie rozwalili grę, nie? I ludzie w ogóle już by byli wkurzeni. A takiej domeny, jak oni już to podzielą, to też nie jest łatwo tak to zmienić w drugą stronę. Także nie wiem, mi się wydaje, że to jest ogólnie pomysł jest dobry, a oni będą pracować nad tym, nie? Tylko mówię, pierwsza rzecz, która dla mnie powinna się z domenami stać, to, że jak jest domena druga albo trzecia w królestwie, to czekają na KVK tak długo, aż się uzbiera jakieś takie KVK, w którym można wsadzić te wszystkie właśnie drugie, trzecie domeny i niech oni sobie tam farmią, czy cokolwiek, niech chcą, to robią, bo tym się i tak naprawdę nikt nie zajmuje i nikogo to nie obchodzi. A niechby nie robili tak jak wy jesteście teraz, Optimus, nie? Że wy macie przeciwników niby 365 i ktoś pomyśli, a kurde, JST i tak dalej, a to jest same farmy i oni praktycznie w ogóle nie wychodzą do walki, bo to, no to też psuje grę. Dwóch jak nie graczy masz tylko przeciwnika. mieliśmy. Dwóch graczy tylko wyszło i tyle. Nic. No, a matchmaking zrobiony z nimi, nie? To jest taka Ale bzdura, wiesz, że masakra. No. To chociaż miałeś 2 graczy, a u nas mówię ci, że weszła właśnie domena druga, gdzie postawili fort, 4 flagi i na tym się skończyło. O. U nas ogólnie przede wszystkim jedno mnie zdziwiło, że Ziemia, czyli głównie królestwo że tylko podpiorę, bo powiem wam, że nie pamiętam jakie tam było to królestwo na Ziemi, ale tam było 1500 i to drugie królestwo to jest chyba to 1079. No to oni, tak, 1079. Pierwsze co? Jak tylko było pre-KVK, w pierwszy dzień od razu my jesteśmy w koalicji z ogniem, nie? My jesteśmy z ogniem i koniec, nie? Oni nie chcą nic zmieniać, oni będą, znaczy z Unią, są z ogniem i koniec, nie? My, woda, wiatr, możemy sobie na nich tam cisnąć. To była ich decyzja od razu, bez żadnych tam jakichś dewagacji i tak dalej, nie? To mnie bardzo zdziwiło, bo przecież widzą, że to jest chyba druga domena ognia, nie? Nie wiem, czy oni się tak czują pewnie, 1079, nie wiem. Jeśli te Kingslandsy będą naprawdę ciekawe, bo będziemy próbowali ich zamknąć. Najpierw zamkniemy ogień w strefie 6, jak się otworzy za niedługo pas 7. No ale no to jest właśnie ta domena, że powalczyłeś w strefie 5 tyle, że prawie 2 biliony KP boże, 2 biliony punktów zrobiłeś tam do KVK i tyle. Nic więcej, nie? Stoisz, czekasz. No, tak to wygląda, nie? I leci. Myślę, że oni tam u was pokalkulowali sobie, że jakby wzięli was do koalicji albo jakby wzięli wodę, to praktycznie by mieli 0 walki. No bo sobie pomyśl, jakby wzięli wodę, to co? Z ogniem by walczyli, z tymi farmami? 0 szans. No. Jakby wzięli was, no to by, nie wiem, czy woda by w ogóle z nimi walczyła, będąc w koalicji z ogniem, no a później w Kingslandzie też by nie mieli walki, więc oni mieli taki wybór, albo sobie trochę powalczą i prawdopodobnie przegrają, a może wygrają nawet 1 kontra 2, no albo wygrają, dostaną zigurat, no i co z tego, jak
będą mieli 0 walki, nie? No to jest takie właśnie wybory, które musisz podejmować, to jest ciekawe, bo tutaj jest dużo osób jako król. Jaką decyzję podejmiesz, jak królestwo chce grać, nie? Czy królestwo masz takie, że chcemy jednak walczyć, bo oni tutaj podjęli taką decyzję, że chcą walczyć, nie taką decyzję, że chcemy wygrać Zigurat, nie? Ja mam jakieś takie dziwne przeczucie, że w Kingslandach wiatr nas może zdradzić, ale to jest tylko takie moje przeczucie. Po prostu nie ufam 3065. Ja grałem z nimi 2 KVK poprzednie i no mają duże ego po prostu i tak nie ufam im po prostu, nie? Więc bardzo sceptycznie się do tego KVK, że tak powiem, nastawiam, nie? Jeżeli chodzi o to. Dobra, przejdźmy sobie może do kolejnego tematu, bo tak też myślałem, że może coś poruszymy. Co sądzicie o nowej, przyszłej kawalerii? Jak to będzie według was wyglądać? No na pewno będzie jakiś garnizon, no bo musi być, nie? A kwestia open, field, drugiego dowódcy? Co o tym sądzicie? Ja myślę, że to będzie dowódca posiadający może nieduże, ale w pewnym stopniu jakieś AOE. 3-5 Bo moim targetów, zdaniem- coś tego typu? Już myślę, że w zasadzie, wiesz, może bliżej do Trzech. Williama gdzieś. A, no. Mały gdzieś tam, wiesz, obszarowo, bo kawaleria sama w sobie jest dość mocna. A nie dostaną, wiadomo, przecież obszarowe jak ECG, no bo to by było jednak troszeczkę za mocne. Ja jak ostatnio właśnie gadałem z Pertolem i ze Stormem, no to właśnie też tak chłopaki tam wspominali coś, że jakiś lekki wyciek Barbaras Prime, tak? Ja jakoś, Ale tak. to takie patrzeć 3-3, tak Tak, z Osmanem. No w ogóle ten Osmanem to śmieszna historia jest. No słyszałem, że Pertol coś tam opowiadał. Może coś poruszyć temat, nie? Może u nas jest jakaś babeczka. W sensie, no tak dostałem info. Jest jakaś. No tak dostałem powiedziane. Babka jakaś płaci ludziom za robienie nam antyreklamy, za robienie jakichś tam rzeczy, no na niekorzyść po prostu naszego królestwa, no nie? Czyli właśnie ten Osman Prime co był, ktoś zrobił i podpisał się jako my. Rekrutację fejkową jakąś prowadzą i na przykład, wiesz, później do mnie piszą na grze jacyś ludzie albo poniżej 25 milionów jakieś, wiesz, totalni farmerzy deadweight na przykład migrują, nie? No i co? Ale to muszę powiedzieć, że to nie tylko u was jest, bo na rok Community jakiś czas temu zauważyłem, że jakieś po prostu konto dodaje informację, że na 3025 jest rekrutacja, że przyjmujemy wszystkich Polaków i tam takie... No próbowałem dojść do tego, kto to, jak, pisałem, że z kim się tam kontaktować i takie te, ale do dnia dzisiejszego nie mam zielonego pojęcia, kto się tak bawił i nie wiem. No mi się jedynie udało uzyskać informację, że no jakaś kobieta płaci ludziom za to i tyle. Że zapłaciła, napisał tak, zapłaciła im babka, to robię. Ale po co w ogóle płacić za to, żeby to robić? To W jest... sensie, ja nawet nie mam pojęcia nie po co, tylko kto, bo no żadnej kobiecie w Rise of Kingdoms nie podpadłem, ani nic, więc... Pretol, może to jakaś była, Ale ty. widocznie, Może jakaś była, podpadłeś. ty, Pretol. Nie no, bo właśnie nawet nie mieliśmy żadnych praktycznie kobiet w królestwie, nie? A może to była jakaś kobieta nie z Rise of Kingdoms No, właśnie. mówię, jakaś była może, nie? Gdzie ja tam? No, ale nie, to jest dziwne. W roku? Zrobię mu syf. O, A to dziwne, nie, to akurat jest dziwne. Dobra, a co myślicie na temat garnizon kawalerii? Czy to będzie coś, co może trochę zmienić metę? Ja liczę na to, że to będzie jakiś... No, że będzie z diską i będzie można grać piórka i że będzie jakiś mocny, jakiś kamień po prostu, taka cegła. ja właśnie myślę, że to będzie duo do Harry, wiesz? Znaczy, Znaczy, ja po prostu chciałbym, no nie, to... Liczę na taki kamień piórkaw po prostu. Mi się wydaje, że po Ziszce nie wrzucą nikogo mocnego. Znaczy wiesz, Ziska teraz już straciła o wiele na wartości, bo teraz, żeby zniszczyć Ziskę, no to teraz tak naprawdę bez problemu. I No. druga sprawa, że teraz jak jest Orlean, czy też inne sprawy, to Zisce brakuje talentów na leczenie, dlatego praktycznie na Orleanie, jeżeli ktoś używa Ziski, to jest ogromny błąd, bo praktycznie na samej ralce ten garnizon lider może szybko dosyć wypaść z garnizonu, co nie jest fajnym zdarzeniem.
Natomiast co, no prawdopodobnie wyjdzie to tak, że to będzie po prostu parowane z Herą i tyle. Jakby wątpię, żeby dopóki jest Hera bardzo silny, wątpię, żeby coś się zmieniło, żeby było piórkaw. Możliwe, że to faktycznie nam na pojedynczych flagach czy coś, bo to faktycznie robi lepsze raporty w 1 na 1. Mhm. Czy ja po prostu liczę na taką cegłę, bo jakby tego Herakliusza idzie obejść po prostu i liczę po prostu na taką cegłę, nawet nie musi być to AOE czy coś. Natomiast koniec końców możliwość wrzucania sobie innych jednostek niż tam jest danego typu garnizon, nie dużą, ale nawet odrobinę procent, to jest mega przyjemne i o wiele prościej też jest garnizonować i reinforsować farmami, tak? Bo jeżeli nawet jest 70% tej głównej jednostki, to i tak raport będzie ok, jeżeli rally jest mniej reinforsowany niż garnizon, prawda? Mhm. Więc koniec No to końców wiesz- to jest taka rzecz ułatwiająca leadershipowi, jak i po prostu no, łatwiej też zreinforsować większą ilością jednostek, tak? Bo farmy, nie wiem, które mają już się skończyły kawa, to mogę sobie trochę kawy, trochę tego dorzucić i wiadomo jak to wygląda. Mhm. To tak, ale wiesz, dużo ludzi bardzo liczyło Sztorm. W sumie ja też na to bardzo liczyłem, nadal liczę, bo bardzo fajną, nieudaną, bo Lapu jest jaki jest, ale myślę, że to jest fajny zalążek, żeby stworzyć coś takiego właśnie jak mówisz, że będzie jakieś uniwersalne rally, uniwersalny garnizon. Powiedzmy, że on tam będzie, nie wiem, o 10-20% gorszy niż ten dedykowany, no bo musi być gorszy. Ale wiesz, możesz wrzucić to, co chcesz. Nie wiem, masz nadmiar łuków, nie grasz łukami, masz nadmiar kawu, nie grasz kawem, nie wiem, piechotą grasz, coś ci tam zawsze zostaje i wrzucasz dowolny typ jednostki, który tobie za bardzo, wiesz, nie jest jakoś w tej danej chwili potrzebny i to sobie jakoś tam radzi, nie? Znaczy, wiesz co, ja osobiście liczyłem, że ten Warriors Unbound, że to nie będzie zmieniało ci secondary, tylko że primary, czyli na przykład jeżeli masz Mhm. na przykład Scipio i masz ekwipunek pełny pod piechotę, tak? To mega by było super, gdyby na przykład ten Scipio nagle mógłby sobie zmienić pod kaw, nie? I biegasz sobie Scipio Joanka przykładowo i Scipio Zeku na piechotę, ma cały czas buff na Joance. Oczywiście ma buff dla kawalerii, tak? Ale no, niestety to wyszło kompletnie odwrotnie. Jak tam jeszcze Warriors Unbound wychodziło, to tak było właśnie sporo domyśleń, jak to działa, co i jak, nie? Mhm. Ale wyszło, jak wyszło Co do teraz- tej ralki, to ja też liczę na to. Jak zaczynałem grać w tą grę, to ja chciałem robić Mehmeda chyba z Cezarem i puszczać taczki w rally. I właśnie ja liczę na takie coś po prostu, że będzie kiedyś taki leadership, normalnie, jak masz na przykład Hera YSS w garnizonie, to że Znaczy- będzie odpowiednik dla ralki. Próbowali coś takiego z Sulejmanem, tylko że to jakby wprowadzenie ikonicznego ekwipunku totalnie zniszczyło ten zamysł. Teraz jak wprowadzili leadership set, no to teraz Hera YSS to jest koszmar garnizonu, więc wprowadzenie takiego rally będzie bardzo niebezpieczne dla gry, nie? Bo to wtedy można praktycznie tą ralkę wypełniać tym. Natomiast rally z reguły ono powinno być bardzo skupione pod obrażenia, tak? Bo jak atakujesz, to chodzi o to, żebyś podpalił daną strukturę, przejął, prawda? A nie patrzysz, tak sprawa, że masz zrobić jak największą ilość obrażeń obrońcy, tak? Bo musisz wyrównać swoją nierówną szansę, bo zazwyczaj jak atakujący ma, prawda, gorsze statystyki na flagze, tak? Że atakujący ma 100% deadów, a obrońcy 50-50, więc oni muszą mieć ten atak, muszą mieć tą przewagę, żeby te szanse wyrównać, prawda? No. Wiesz, Ja to jeszcze tak masz... wrócę. Sorry. O, Nie, mówcie. śmiało. Okej, to ja jeszcze tak wrócę do tematu tej kawalerii. No. Mnie się wydaje, że jeden z tych dowódców na pewno będzie miał obszarowe, ponieważ kawaleria nie dostała obszarowych w ostatniej generacji, bo dostali Justyniana i dostali Newskiego. Wydaje mi się, że ten dowódca, który będzie do garnizonu, też będzie dobry w polu, tak jak Gorgo. teraz piechota dostała Gorgo, łuki dostali Ashurbanipala, który też jest bardzo spokojny, jeśli chodzi o walkę w polu i wydaje mi się, że tak samo dostanie kawaleria kogoś. Ja bym tak strzelał, że będzie garnizon, który będzie miał obszarowe i który będzie całkiem niezły w polu. I tego drugiego dowódcę się zastanawiam, bo wydaje mi się, że jest taka szansa, że znowu będzie gdzieś tam idą w taką stronę, że
te jednostki będą miały coś takiego swojego wyjątkowego i możliwe, że właśnie piechota będzie miała te obrażenia smite damage od rąbnięcia, że łuki będą miały te active skilla, ale Mhm. tego właśnie obszarowego głównie i całkiem możliwe, że piechota będzie miała też takiego przeolbrzymiego active skilla, tylko właśnie na jeden cel. Ja się spodziewam, że całkiem możliwe, że wejdzie gość do garnizonu z obszarowymi, który jakoś tam tymi właśnie obszarowymi będzie Ziszkę uzupełniał, a drugi ciekawe by to na pewno, bo nie wiem, czy ci, co grają kawalerią, by się cieszyli, ale Mhm. jakieś, wiecie, takie przeolbrzymie obrażenia, jeszcze większe niż Huo, bo Huo jest naprawdę, kurde, mocny, i jeszcze większe obrażenia niż Huo, e, taki po prostu Nevski 2.0, taki koleś, który będzie niesamowicie mocny. To też byłoby ciekawe, bo to wydaje mi się, że też by gdzieś tam nadało kawalerii znowu jakiegoś takiego kolorytu. Ja cały czas, jeśli chodzi o kawalerię, to mi się marzy jakiś taki dowódca, taki mega szybki, taki właśnie jeden cel, olbrzymie obrażenia i też I szybkość. taka szybkość, że Mhm. praktycznie nikt go nie jest w stanie dogonić. Czyli możesz zrobić coś takiego, że wchodzisz w bol, rzucasz skilla, uciekasz i nie ma po prostu bata, żeby ktokolwiek cię dogonił. Belisarius Prime. To co mówisz, to jest dla mnie przyjemność dla uszu. Jeżeli chodzi o, jeżeli coś takiego by wyszło, bo ja kawaleria, ale fakt faktem właśnie najczęściej jak wymieniają ludzie, jak gdzieś tam czytałem, to wymieniają, że albo coś za Nevskiego, bo jest bardzo długo, albo coś właśnie za Williama, nie? No ale też właśnie tak, no, No. Za Williama już jest przecież, bo się teraz przecież no, gra 3K w marsze, z czego co mi wiadomo. XY Justinian, mhm. Huo, nie, przepraszam, nie jest Huo William jeszcze. Huo William jest, no, William i Nevsky Joan. XY leci z Justinem, nie? Tak. No, zresztą sam tak nawet latam na tym. No nie no, to ten Nevski, bo wiecie, Nevski jest bardzo długo, nie? No, tak właśnie Snow mówił, no Nevski może też dostać zmianę i to wtedy w tym momencie to będzie, no może być potwór, jeżeli chodzi o dowódcę, no jest taka możliwość, nie? Więc ciekawe, ale też może być tak, też Snow mówił, że wprowadzą właśnie coś a la Gorgo, jak jest w piechocie, nie? No jest dużo możliwości, tak samo może być zastępca Nevskiego, żeby puszczać ralkę z Justinianem. No, też tak może być. Bo Nevski Justinian jest niezły na rally, ale no przy Swarmie już jest gorzej, nie? Ja tam uważam, Ja w że ogóle- jak wyszedł ten Ashur i można go nazwać takim lepszym Nebu, to że będzie taki lepszy William po prostu. No bo Ashura teraz głównie, jak widziałem, to Budika lata z Ashurem, nie? Tak. No to nieźle to O, z też. Ashurem Ashur może naprawdę świetnie się sparować z wieloma dowódcami. On jest po prostu bardzo spoko, praktycznie z każdym działa. Zresztą z łukami tak jest, możesz parować prawie każdego z każdym i to świetnie działa. Ja mam taki sentyment trochę w ogóle do tej gry i ja lubię ten pomysł, że każdy ma swoją jednostkę i ta jednostka ma naprawdę taki swój dryg, coś takiego. Bo teraz wiadomo, prawie wszyscy grają miksem, ktoś się tam koncentruje na czymś, ale często ma też te jednostki inne, a mi się wydaje, że to naprawdę spoko by było, jakby ta kawaleria była taką jednostką właśnie raz, że szybką i miałaby coś takiego, że grasz na przykład 3 marszami kawalerii, atakujesz w tego bola, atakujesz właśnie, targetujesz sobie tych łuczników, bach, i uciekasz, i z powrotem. I na przykład takie coś, że tak gra się kawalerią, tak jak kiedyś zasadniczo tak się grało kawalerią. No tak, Bo w to Wolu nie prawda. mogłeś kawalerią zostać zbyt długo, bo Tak. piechota cię zniszczyła. I każdy właśnie musiał uważać, nie? A łucznicy z kolei musieli uważać na tą kawalerię atakującą i coś takiego. I to jest fajne, tylko że to jest fajne takie teoretycznie, no bo jak później gra 93 i 960, to wszystko bierze w łeb. To sobie możesz tam pomarzyć, że taką taktykę kawalerią wybierzesz, więc koniec końców wszyscy chcą wszystkiego. Później ci, co grają kawalerią, to chcą mieć obszarowe, tak jak łucznicy,
ci, co mają łuczników, to chcą być odporni jak piechota, a ci, co grają piechotą, chcą być szybcy jak kawaleria, nie? A, No i to to wszystko prawda. tak się później miesza. To prawda. No na tą chwilę, w sumie jak tak popatrzeć, nie liczymy oczywiście chyba tam artefaktu, no to no Zilliang z Hermanem ubrani, no w open fadzie, no robią totalną muckę. Widziałem raporty, widziałem też tam od 2877 z tajców raporty, właśnie z Zilliang Herman, no jest ogień, nie? No, mógłbym powiedzieć, że chyba na tą chwilę to jest jeden z lepszych marszy, nie? Tak jest moje zdanie, jeżeli chodzi o tak jakbym miał kogoś wybierać, tak top 1 marsz, no to brałbym Zillianga z Hermanem, bez dwóch zdań. Ja uważam za króla KP dalej Liucze. Klucze? Nie, moim zdaniem. Zyga i Myślę, Herman. jak macie Znaczy, sobie przykładowo- podliczysz ten support z tą trucizną, który Herman daje, kilka takich marszy w bolu i oni robią naprawdę, no nie wiem, ja nie gram piechotą rzeczywiście, może nie jestem w stanie tak Znaczy- powiedzieć w tym Liucze, Ja mam zależy od taki- sytuacji, ale takim typowym bolu to wątpię, żeby Liucze był w stanie to przebić, bo no to są taka ilość jest tych obrażeń i jeszcze ten support, który dajesz właśnie na obrażenia dla wszystkich twoich sojuszników, no to jest ekstra. Znaczy to prawda jest, ale też zauważ, Snow, że to jest tak naprawdę Liucze to jest tak naprawdę rewolucja, że tak powiem, im piechoty, bo to jest jako pierwszy infantry, który ma target 5 celi, prawda? No tak, to Więc racja. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa mówiłeś, że piechociarze chcą dogonić kawę. Jaki efekt ma skill Liucze? Spowolnienie. Więc jakby spowolnienie dla piechoty to jest też coś niesamowitego i przez to kawaleria musiała się bardzo, bardzo uważać na tego Liucze. Teraz Liucze muszę uważać na Hermana i teraz jak będzie Herman Zugę, będzie teraz uważał na nowy KVK, tak? Ten gra tak naprawdę tak cały czas działa, prawda? Ja się czas bazuję czystymi statystykami. Jak masz na przykład tych youtuberów, innych plotogaming i tak dalej, i Mhm. oni wstawiają te swoje statystyki na koniec KVK, to zawsze Liucze jest po prostu pierwszy. To znaczy, wiesz co, nie wiem, bo ja akurat nie oglądałem ich, ale mogę ci powiedzieć z własnego doświadczenia, że Scypiol Jucze na tej KV, którą teraz graliśmy, to w sumie ten marsz wykręcił nam 17 miejsce w ogólnym rankingu zabójstw. To jest tak pancerny marsz, tam na dobrą sprawę to możesz go puścić przed siebie, odejść, nie wiem, i zapalić, zrobić sobie kawę, wrócić i on praktycznie przynosi ci, nawet na taką bitwę, wiesz, na paru graczy, zerowy raport lub plus. Jeśli dobrze nim wymierzysz, dobrze gdzieś tam sobie podejdziesz, odciągniesz sobie jakimś bardziej tankowatym marszem, to on naprawdę kręci mega mocarne liczby. Nawet nie chodzi o to, tylko po prostu dodatkowy atak z ekspertyzy powoduje, że po prostu jest jeden atak przewagi, częściej się odpala ring, czyli 50% all damage jest częściej, czyli 50% all damage, to też counter attack damage, przez to też to się odbija. Tak, i bardzo fajne to jest, wiesz dlaczego? Dlatego, że tutaj trochę wyszli na przekór innym graczom, wiesz? Bo teraz już sobie nie wybiegniesz z zamku na pałę i dobra, strzelę sobie w nich. Tutaj niestety, jak już idzie Scypiol Jucze, czy idzie Jucze Alex, to już niestety trzeba bardzo mocno uważać. No, ale jestem ciekawy, bo tak mówicie, jak wychodzicie do bola, to rzeczywiście tak atakujecie, bo ja zawsze atakuję najbliższego. Nie patrzę, czy to jest Scipio, czy Liucze, czy Herman, czy jakikolwiek inny, tylko po prostu jest najbliżej i Zależy od koniec. wielkości bola, tak? To Tak. wszystko zależy od sytuacji przecież. Chociaż nie powiem, ja jako kawaleria, dla mnie targetem Zilliang z Hermanem jest dość często. Jak patrzę akurat na tych łuczników, ale patrzę ze względu na Zillianga i Hermana, bo wiem, że jak się na to zeswitchuję, mocno przycisnę, to no jak to zostawię długo po prostu w polu, to wiem, że to będzie niszczyło wszystkich, bo dobrze wiecie właśnie, jak znowu mówiłeś o tej docie, o tej truciźnie, no to tego się nie zostawia długo po prostu, no. Ja uważam, że to nie powinno się zostawiać długo po prostu w open fazie. Ja wiem, że Scipio z Liu, czy z Liu tam, nie wiem, z Alexem, bo widziałem też, że biega, że to jest bardzo mocne, ale no naprawdę, no ten Zilliang z Hermanem, że oni siedzą w tym tyle, w tym balu i to naprawdę to biją, jeszcze to tikuje, no na twoim marszu, jeżeli dostaniesz te tiki, tam do 20 tików jest, dobrze pamiętam, tak? Dobrze mówię? Do 20 tików dostajesz? Tej trucizny? Tak? Gdzieś tak to 15 do 15. No to 45%. tak, no to no da się to odczuć, no. No, ja nie mówię, że nie, tylko że to rewolucją jest dla łuczników tak samo jak Liucze był dla piechoty. Tak, no. Racja. Ja
nie mam zamiaru zabierać wartości Hermanowi. Czy wiadomo, jak masz więcej Hermanów, to masz lepiej i tak dalej, ale ja się kierowałem czysto statystykami, no nie, że jakby liucze u każdego wypada lepiej. Pod względem KP samym, pod względem grindowania KP. A druga sprawa Nie, jeszcze u jest mnie nie taka, wypada lepiej, ale ja mam zupełnie inny A druga ekwipunek, sprawa nie? Więc jest- to się nie liczy. No Co? tak. sprawa, Ale że u mnie na przykład Liucze to nawet nie ma startu do tego marszu Zygę i Herman. No ale to mówię, to jest też różnica olbrzymia ekwipunku. No, Druga sprawa jeszcze jest taka, że ile jest Archer players, a ile jest Inf players, prawda? Bo- no tak, piechoty jest dużo. Bardzo dużo. Więc to Mówię, też, właśnie- też ma swoją przełożenie. No tak, to ma przełożenie dokładnie. No to też ma przełożenie po KVK, nie? Po jedynce, gdzie na jedynce jest piechota bardzo mocna. Jak jest masz Spendera, no to wiadomo, że wszystko będzie pakował w piechotę. No, To też jest bym- uniwersalne, tam jest Garrison, jakby Garrison jest infem, możesz sobie zrobić Garrison martelem i rolką infem martelem. ja myślałem, jak graliśmy KVK1, jak Les u nas właśnie latał z totemem, zresztą Snow nagrywał z tego też KVK film, to myślałem, że to naprawdę będzie robiło więcej, ale jak widziałem raporty na początku, to no nie, no to nie było to, nie? Myślałem, że... Bestią Ralek o dziwo się okazał Martel z USG albo Martel z Cezarem, jak ktoś miał. No, właśnie. Także KVK1 piechota, KVK2 też Alex Martel, czy tam Martel, czy coś. Martel Także wszyscy praktycznie nowi gracze, jest tam Whale czy coś, to w piechotę inwestują od samego początku najbardziej. Mm. Dobra, to teraz może przejdźmy do czegoś nowego. Co sądzicie o nowym Kilki, który został zapowiedziany, że 25 marca w appie już potem będzie dostępny? Coś się już zaznajomiliście z tym KVK mniej więcej? Coś O, artefakty na taczki będą, to mi wpadło w oko. no. To nie są artefakty, jak doczytałem właśnie, to jest chyba coś takiego, że to co mówiłem, tylko że właśnie... To jest podobne, ale są to, artefakty. to nie są artefakty, tylko to wygląda podobnie i to też te wszystkie nowe Kilki, które są, to widać, że oni chyba prą do tego, żeby nie grać stricte, że gramy na Skiana, tylko żeby właśnie mieszać, nie? Tak, na tajcach, na burzę manewrów. Znaczy to jest zupełnie inne od artefaktów, No. bo artefakty zmieniają atrybuty dowódców, a A tu ci zmienia to, na co tam ten. nie pamiętam jak to się nazywa, to zmienia jednostki. Jednostki Czyli pod sobie daną, tak. Wkładasz na przykład to, co Pretol mówi, Mhm. wkładasz sobie taczki, Mhm. a włączasz, że to są łucznicy. Mhm. No jak ktoś ma dużo taczek, no to spoko, bo może wykorzystać. Albo Jedynki tak jak, się liczą? dlatego też mówię, że to co mówi, tak myślę, że to co mówiliście wcześniej, że będzie jakieś takie rally z leadershipu, to ja tego totalnie nie widzę. Wydaje mi się, że to się nie zdarzy. Mhm. I też tutaj pokazują, że takiego czegoś nie będzie, no ale w tym KVK, jak macie dużo jednostek, z których się chcecie pozbyć, jak jest jakieś na przykład królestwo, które ma dużo taczek i chce się tych taczek pozbyć, a przy okazji nabić sobie jakieś KP, no to idealne KVK to jest wtedy dla nich, no bo sobie zmieniają tylko i ładują marsz za marszem i tracą taczki, a w mobilizacji to wyjdzie, że to są łucznicy albo piechota, albo kawaleria. Mhm. No także na pewno pod tym względem to jest kurczę ciekawe. Tym bardziej, jeżeli sobie pomyślisz znowu o tych farmach, nie? Niekiedy No, tak. u nas na przykład na farmach nawet nie mamy taczek, ale są takie królestwa, co mają taczki na farmach. No jak sobie te taczki znowu zmienią, te czwórki, czy cokolwiek na farmie tak naprawdę sobie zmienisz, zrobisz sobie mobilizację i jeszcze sobie możesz używać tego, no to później ładujesz wszystkie jednostki, masz tam 2 miliony jednostek na farmie i możesz uzupełniać, czy to jest garnizon, czy to jest flaga na potęgę. Nie wiem, czy to jest aż takie znowu super. Nie wiem, czy to nie będzie przegięte i wykorzystywane właśnie za dużo na tych wszystkich farmach i tak dalej, ale to chyba też jest dopiero od jakiegoś momentu tego KVK i wydaje mi się, że to nie jest tak, że to od samego początku możesz używać. Mhm. No pewnie też będzie to może podobnie jak na tajcach jest, no, że to później będzie. Ciekawe. Tym bardziej, że zauważcie, że w tym KVK możesz, nie wiem, czy którykolwiek z was kiedyś grał pustynię, bo ja grałem pustynię i na pustyni jest coś takiego,
że jak włożysz jednostki do flagi, to tam nie do końca są flagi, tylko jakieś tam bastiony, znowu nie pamiętam jak to się w ogóle nazywało. To czy inaczej, jak włożysz tam jednostki, Outpost. to lider sojuszu i tych 4 R4 z tytułami mogą rozporządzać tymi jednostkami. Więc jak sobie dodasz jedno do drugiego, że masz farmy, którymi możesz zmieniać typ jednostki i możesz, nawet nie musisz być na tej farmie, tylko L4 może tymi twoimi farmami po 2 miliony z różnych flag rozporządzać, żeby zasilali mobilizację albo zasilali jakiś garnizon, no to jest mega. Także to mi się wydaje, że to jest takie KVK, jak jakieś królestwo ma dużo jednostek, dużo farm i jest w stanie coś takiego dobrze rozegrać, no to bajka to jest wtedy. Tylko właśnie, pytanie jest takie, czy chcemy tak grać, bo to może się okazać, że to będzie takie, do tej pory ja mam w ogóle takie wrażenie, że KVK rozstrzyga się w dużej mierze w polu. Jak masz pole, to mniej więcej wszystko możesz zrobić, nie? Rzadko jest tak, że masz pole, a przegrywasz, bo nie umiesz, nie wiem, przełamać mobilizacji albo garnizonu. Generalnie jest tak, że jak masz pole, to koniec końców gdzieś tam wygrywasz. A tutaj rzeczywiście, tak myślę, może być kurczę tak, że jakieś królestwo będzie miało mnóstwo jednostek i możesz mieć pole, ale nic ci to nie da, bo po prostu oni będą tyle mieli jednostek, że w końcu cię tam wydrenują. No ale czy to jest znowu też takie możliwe? Nie wiem, ale no ciekawe, pod tym względem na pewno ciekawe. Jak jakieś królestwo ma za dużo jednostek, to myślę, że to jest idealne KVK, żeby się ich pozbyć. Muszę pracować nad taczkami na farmie, bo ja wszystkie taczki wykorzystuję na MG, nie? Żeby sobie, jak kapeki trzeba zrobić, punktę trzeba zrobić, nie? Wiesz, oni cały czas szukają zastosowania gdzieś tutaj, nie? No bo jednak tak. odblokowujesz sobie te taczki T5, no i w sumie co potem dalej? No tak. Szkolisz te, nie wiem, 50 koła, żeby tam sobie jakiś tam wyczyn odblokować no i popa. No tak. No, zobaczymy, no to kiedy się wygląda. Z jednej strony nie wygląda tak źle, no. Ja uważam, że to nowe KVK będzie niezłe. Zresztą też dużo kadeta będzie grało, nie? Bo tam chyba jest 6 obozów, tak? Jakoś tak chyba było. Mogę się mylić. Ale dużo będzie wtedy, nie? Jeżeli chodzi o to. Tutaj jeszcze mam takie jedno pytanie do was, jeżeli chodzi o KD. Czy KD? Prowadzenie w sumie królestw. Co sądzicie o tym, jak macie na przykład banicję króla i w tym momencie macie taką sytuację, że zaczynamy KVK, macie gościa, który no od jakiegoś czasu zawsze tam robił problemy, prawda? Już na sezonie jałowym. Skakuje z wami do KVK i Lilith jakiś czas temu wrzuciła, wiadomo, nowego skilla i w tym momencie używasz tą banicję, wyrzucasz go do tej strefy pierwszej, jak jesteś jeszcze przed KVK, potem wchodzicie do KVK i ten gościu i tak będzie mógł być w tej strefie czwartej i przez cały czas jakby tam męczyć, dopóki nie wejdziesz do strefy piątej, nie przeniesiesz wszystkie farmy, bo nie możesz go na stałe, wiecie, nie możesz go na stałe wyrzucić, no bo bo się nie da, no bo jeżeli go użyjesz skilla, to on wraca, wiecie, teleportem z KVK, nie? To właśnie to, co na samym początku mówiłem, żeby dali nam większe możliwości do kontroli tych ludzi. No. I to samo to rozwiązuje problem te domeny też, które wspominałem. No. Tak, że król wybiera, kto idzie, wchodzi na KVK. No to jest przesrane, nie? Bo ja już przerabiałem na tamtym KVK to i uważam, że wprowadzili coś, co nie do końca tak jest okej. I w sumie możemy sobie jeszcze jedną rzecz też omówić. Ostatnio z Pretolem poruszyliśmy taką fajną rzecz. Pretol też w sumie kiedyś o tym mówił. Ja o tym już myślałem od w sumie rok temu, jak to zobaczyłem pierwszy raz, jak to wprowadzili. Co sądzicie, żeby Lilith wprowadziło taki reset jednego dowódcy legendarnego raz na rok? To, co mają gracze na KVK1, żeby taki raz na rok ten reset był, nie? Pretol wiem, że też o tym myślał, nie? No tak, no bo
Przykład na przykład, no na moim koncie przykład, że no Alex, nie używam Alexa, po co mi ten Alex, ale przykład na starych kontach, gdzie tam są Cyrusy jakieś, Mhm. Sulejmany nawet na niektórych kontach powiedzmy czy coś, no to nigdy tego nie użyjesz. Mhm. No i jakby takie darmowe 690 głów, żeby starego tego dowódcę odrzucić i żeby sobie zrobić nowego, jeszcze w takim tempie, że co 2 miesiące praktycznie mamy nowych dowódców, to myślę, że nawet wielorybi byliby chętni na takie coś. Mhm. No tak, no. To byłby fajny pomysł. No myślę, że każdy gracz by to chciał, jakby bez wyjątku. Ja bym po prostu wrócił do tego, żeby to muzeum odświeżyć, bo tam się nic nie dzieje już dawno, Tak. a fajnie by było biegać po prostu, zobaczyć sobie w KVK różnych dowódców, a nie w kółko każdy tym samym marszem biega. No to jest też bez sens. No oni to Dowódców muzeum... nie wiem ilu jest, około 90 teraz? Oni A to używa się ciągle tylko tych nowych, nie? To Tak. jest, to muzeum może rozwiązać te tematy, nie? Nawet, kurde, można tam skille następne dodawać, żeby po prostu ta postać była użyteczna, nie? Oni to muzeum Też sami można zabili. zrobić. Oni to muzeum sami Sebik zabili, nie? W pewnym momencie. Sami to zabili, bo No, wypuścili weszło coś i tak fajnego, naprawdę tak. umarło, nie? tak, ale umarło z tego względu, że nagle na KVK, czy na... Tak, KVK 3 wprowadzili dowódców SOK. Bo to jeszcze na KVK 3, jak wchodziło o to muzeum, było bardzo fajne, wydatne, wydajne, bo mogłeś właśnie tych dowódców z KVK 1 KVK 2 jeszcze podboostować, żeby oni na tym KVK 3 byli jeszcze konkurencyjni, tak? Ale wrąbali nowych dowódców, znaczy SOK dowódców KVK 3, no i to muzeum to automatycznie... Ale widzicie, forum Niektóre te odświeżyli, buty nie? tego muzeum Przed, są to, przed spoko, tą nie? zmianą Ale chyba nie no, było muzeum w KVK3 też. Nie było też, a druga No. sprawa jeszcze A nie jest, było? Naprawdę? Nie było, dopiero jak otworzyli SOK. Dopiero w A, racja, no to Też nawet, wtedy nie nawet było, tutaj. nie było wtedy KVK4, tylko był SOC po prostu. No tak, w sumie To racja. muzeum ma no. ogromny potencjał Tak, ogólnie, nie? zapomniałem. Tylko to jest mocno zaniedbany temat. Mm. Sebix, problem z muzeum jest, nazywa się jeden. Znaczy nazywa się Attila. No bo taka jest prawda, bo następna A. generacja po Tom Iris, tak, czyli weszło teraz muzeum, tak naprawdę teraz powinno być co? Takeda, Attila, Guan, Mhm. Leonidas i tam jeszcze ten, z Archerów jest, Boże, zapomniałem kto z Archerów. Kto był na tej trzeciej generacji z Archerów? Czekaj, zaraz zobaczę. Artemisia Ramzes. chyba. Ramzes i Artemizja chyba. No A co właśnie. za problem? Dajesz mu szybko No i słaby zbioru. po prostu, słaby buff, nie? I tyle. Zbiórka zbioru jazda. No nie, no ja na przykład jestem zwolennikiem, że fajnie było po prostu poglądać wielu dowódców w tym KVK, nie? Bo to jest, no nie wiem. Mhm. Ja na przykład jako młody gracz, bo gram 2 lata, no to nawet tamtych starych dowódców w ogóle nigdy nie widziałem w polu, nie? No to, wiecie, to jest bezsens, nie? Tak, odnowienie. Odnowienie, a tyle szybkość zbioru i obrażenia przeciw barbarzyńcom. Albo na przykład, nie wiem, no na przykład LoL zrobił takie rzeczy, że po prostu te stare postacie mają w ogóle nowe skille, nie? Dodane i tyle. Wy się I są śmiejecie, użyteczne. Wy się śmiejecie, ale na przykład jakby zrobili pojemność oddziałów, to jak na miasto odwiedza, ściąga więcej turków. Nie widzę problemu, że na przykład, nie wiem, taki Leonidas dostał po prostu nowe, odświeżone skille i bez wydawania postaci nowych, nie? Wiesz, Tylko mogą- wtedy jakby... Na, Dobra, daj dokończę, bo Edward dostał już plus 400 skill damage chyba tam. No tak, tak. Coś takiego najlepiej by było. No, CC też, nie? CC też ma tam chyba, nie wiem, na tym drugim buffie chyba 300 dostał, nie? Do skilla. Zmiana skilli, takie tak zwany rework nie wchodziłby w grę, bo no jakby zmienili ci totalnie postać Leonidas, to pytanie jakby to wyglądało, czy na przykład taki gracz, który już ma tego Leonidasa, to dalej go będzie miał zrobionego i mu się zmienią skille i będzie mógł go używać, a na przykład taki młody gracz będzie musiał go zrobić. No, to by musiało być jakoś zastąpione zamiast nowych na przykład No postaci. nie wiem, to no wtedy ogólnie musiałby być LoL ten jest rework. dużo większą grą, firmą i tak dalej, no i oni sobie na to pozwolili, nie? Także nie widzę tutaj Znaczy, przeszkód, no żeby tak, tylko gierka w- mobilna nie mogła tego zrobić. Mówisz o League of Legends, tak? No tak. No dobra, tylko tu na przykład nie jest problem kupić sobie postać, no nie? No, Ale Znaczy, wiesz, mi się wydaje, że jak zmienią ci biznesowo, no. że biznesowo to jest dla nich słaby pomysł. No bo co? Nie mogą zrobić tak, że w muzeum dodadzą takie dodatki, że ci dowódcy będą lepsi albo nawet chociażby konkurencyjni do takiego Zygę, Hermana czy Liucze, bo wtedy ludzie sobie pomyślą, po co w ogóle ja będę robił tego Liucza? Przecież oni na tym zarabiają, że ludzie chcą wymaksować, że chcą złote głowy jak najszybciej, jak najwięcej i dlatego te paczki ludzie kupują, więc im się
te muzeum tak naprawdę nie opłaca. Oni jakby mogli, to by w ogóle tego nie robili. Tylko dlatego to robią, że właśnie ludzie narzekają, więc dla ludzi, którzy narzekają, od czasu do czasu gdzieś tam te muzeum robią. To jest tak, mi się wydaje, że jakby jak się nastroje społeczne w Rise of Kingdoms obniżają, to wtedy wrzucałem muzeum trochę, żeby powiedzieć, o, my jesteśmy jednak tacy fajni, zobaczcie, dajemy wam tutaj kolejnych do muzeum. Tylko problem z tym muzeum jest taki, że to jest wszystko takie tylko na chwilę, bo to na chwilę jak oni to wrzucą, No tak. to ci dowódcy niektórzy są konkurencyjni, ale to co, oni wrzucają, nie wiem, raz na rok, raz na półtorej roku, czy może jeszcze rzadziej coś tam do tego muzeum, a w międzyczasie przez ten rok wrzucają nowych dowódców, którzy są jeszcze lepsi, to muzeum po jakiejś chwili już znowu jest bez sensu. Także to jest takie odgrzewanie kotleta z muzeum i to wiadomo, że to nie będzie dobre. Z tym powrotem złotych rzeźb, no to tak każdy by chciał, nie? To tak No. samo byśmy chcieli, jakby raz na rok Rise of Kingdoms nam przysyłało 100 000 klejnotów dla każdego. Ale A. ja myślę, że to by nawet było spoko, nie na zasadzie, że okej, teraz sobie resetujesz dowódcę i dostajesz 690 zł rzeźb. Ja akurat... Można próbować, że niektórych ja bym zresetował nawet jakbym dostał 50 zł rzeźb. Szczerze, jakbym miał No zresetować Rusa za 50 zł rzeźb, to szczerze bym się zastanawiał, co mi się bardziej opłaca. Mi bardziej znowu chodziło o to, że nie 690, bo bardziej chodziło mi, żeby odzyskać uniwersalne główki. Już tam kij z tymi głowami, wiadomo, to tam powiedzmy zdobyliśmy z MG, czy tam z koła. Bardziej mi chodzi o właśnie uniwersalne głowy, nie? Że to chociaż, żeby tylko zwracali. To tutaj inwestowaliśmy, powiedzmy w to, nie? Ale to jest ogólnie, nie? W KVK1 chyba. Tak, no Znaczy, właśnie... to masz, nie, to masz tylko 14 pierwsze dni królestwa. Tak, tylko właśnie o tym mówię, że coś takiego jakby było, wiesz, normalnie, nie? Raz na rok wprowadzone, nie? Dla Mi też... się wydaje, że to jest tak za dużo, bo Za dużo głów, tych no. rzeźb jest całe mnóstwo. tak. Ale mówię, nawet jakby to było niewiele, 50, No ale to wszystko się kręci wokół tak myślę, naprawdę że kasy, niektórzy nie? by się już zastanawiali. Koniec końców to jest twoja decyzja, czy Mhm. resetujesz, czy nie resetujesz, czy wolisz sobie na przykład Cyrusa zostać. Cyrus nawet jest beznadziejny na te dodatkowe skille w Orleanie, Mhm. on się w ogóle nie opłaca, więc są tacy rzeczywiście dowódcy, których tanim kosztem bym poświęcił, żeby zresetować. I tu pewnie by nie pozwolili tych z tawerny, no bo z tawerny tam Cezara czy innych tego typu, to każdy sobie może zresetować i później ze złotych kluczy znowu zbierać od nowa. Mhm. Ale myślę, że kilku by się takich zebrało, co już ich nikt nie używa, nawet tych dodatkowych skilli się nie używa i to jest tak jakby to tak jak wymiana tych główek od Atelfledy, dostajesz coś za nic, nie? No bo Tak. na nic byś tego nie użył, a dostajesz coś, więc nawet jakby dali niewiele, to i tak by się ludzie cieszyli, nie? Tylko to znowu jest kwestia tego, że musiałyby się znowu te nastroje społeczne obniżyć na tyle, żeby coś takiego w ogóle wymyślili. Ethelfleda. No, z Ethelfledy to też jest teraz ciekawe. Znaczy, ja uważam, że takie rzeczy właśnie jak muzeum, o którym wspomnieliście, też jeżeli chodzi o ekspedycje, nawet jeżeli chodzi o samego VIP-a, to są takie rzeczy, które wymagają moim zdaniem odnowienia, w sensie jakiejś zmiany, nie? Bo no ekspansja... No, nawet raz w roku wypuścisz takiego dowódcę jak Ethelfleda, nie? Nowego po prostu. No, coś tego typu, no ale w samym to, żeby powiedzmy tych ekspansji, powiedzmy jakieś, coś jeszcze dodatkowo, nie? W sensie, że jakiś właśnie tak dowódca, tak jak teraz mówię sobie, który będzie jak Ethelfleda raz w roku i będzie powiedzmy nowa ekspansja, bo na przykład kanionów, jak sami widzicie, potrafią nawalić multum, nie? I nie powiem, bo ten nowy kanion nie wyszedł jakoś tragicznie, nie jest jakimś super też wydarzeniem, ale no nie wiem, mi się tego nie grało jakoś super. Był, bo nie był. no, nagrody tam w ogóle nie zachęcają, żeby to grać. Tak, no był, bo był. Widać, że ci, co się zapiszą, no to fokus masz w sumie, jak tylko jest po resecie, no to fokus po resecie walisz ludzi, którzy mają najsłabiej z dowódcami, zdobywasz te złote flagi, żeby jak najwięcej nabić punktów i jolo, nie? No tak to wyglądało. Więc no, nie wiem. Parę odświeżeń by się przydało, nie? Mi się zdaje w tej grze.
jeżeli chodzi o to, co przed chwilą wspomnieliśmy. Muzeum. Ja czy bym też zaczął ten- od szaty graficznej, bo mocno już odstają od konkurencji. No, powiem wam, że jak już będzie z 2 lata temu, ponad 2 lata temu, pierwszy raz dostałem beta testet do Call of Dragons i jak zobaczyłem tamtą grafikę, i to były bety, gdzie nie można było grać na Apple'u, tylko było na Androidzie, wtedy szara ta wietnamka, znaczy może koreanka nam to ogarnęła, bo mieli tam jakieś, nie wiem, mieli jakiś dostęp do jakiegoś linku, wszyscy tam zaczęliśmy grać, no to gra była fajna, była bardziej rozbudowana i wiadomo, mikropłatności tak samo jak tu w Rise of Kingdoms, ale widać, że było to bardziej przemyślane, nie? No a graficznie, to tak jak teraz byś chciał w Rise of Kingdoms, no wypadałoby to, żeby to było coś inaczej, bo Call of Dragons graficznie moim zdaniem wygląda nieźle. Jak na mobilną gierkę, nie? Naprawdę wygląda nieźle. Więc no... A to było 2 lata temu. A tutaj nie wiem, czy przez ostatnie 2 lata coś się graficznie zmieniło strasznie? Chyba nie. Jakieś tam Właśnie były. problem jest taki, że po prostu to jest wszystko przestarzałe i nie odnawiają. Wprowadzają jakieś bezsensowne 2 nowe formacje. A właśnie, może coś te nowe kawy będą specjalnie pod te nowe formacje, kto wie. Może. No to Jakaś ten, Zenobia, tylko że pod konia. właśnie też mnie ciekawi w sumie ta nowa formacja, tak jak się tam leczą, dajesz Zenobie. Taki garnizon, który bije, ale nagle się powiedzmy, nie wiem, tam trochę podtopuje, nie? Tak, i się leczy. Tak, i to powiedzmy taki jest, ten healing jest dość mocny, nie? No ale losowość tych formacji to jest dramat jakiś, przecież weź tam coś No. traf dobrego. Tak, ale słuchaj, Prędzej byś Totka w jackpocie wygrał niż tam. ale słuchaj, Ale jakby... wiesz, o to tutaj chodzi. I tak teraz w tym momencie to w forum mi się zdaje, że chyba troszeczkę wygląda lepiej niż było, bo tu przynajmniej masz już możliwość sobie wyboru czegoś, żeby jednak Tak, celować to, nie co dostajesz chcesz. tych triple line'ów i tak dalej, nie? Tak, więc jest jakaś poprawa mała. Chociaż to wczoraj widziałem, że nasza królowa dropnęła jakieś złotą inskrypcję od razu z 2 atrybutami, nie? Tymi nałożonymi, więc ja mówię, no kurde, no, fajnie, nie? Od razu na odstrzał, no fajnie to wyglądało, nie? Ja jestem ciekaw, jak ten niebieski kamyczek będzie z dostępnością. No raczej to, ile mieliście? Ja chyba 2 na tą chwilę gdzieś tam miałem, nie? Jeden był chyba z eventu i jeden gdzieś skądś tam jeszcze raz mi dropnął. Ja go raz już użyłem, bo tam chciałem sobie sprawdzić, jak to działa. No ale... No, wiesz co, mi się zdaje, że zostanie dodane też do Clasha, do tego kanionu, bo tam już do kanionu też dodali te zwykłe, nie te kamyki, te pomarańczowe, do zmiany, więc ten niebieski kamyk jakby dodali. To też chyba nie byłoby źle, nie? Dobra, tutaj już mamy trochę, że tak powiem, tego rozmów za nami. Myślę, że na koniec fajnie by było, żebyście też może coś powiedzieli graczom nowym, albo ci, którzy są na KVK tych początkowych. Może jakieś porady, nie? Jak grać, i co robić może, no jak się przygotowywać też, nie, do gry, bo to wy też macie dużo doświadczenie. Przypuszczam, że nas tylko nie oglądają graczy doświadczenia, też tacy, którzy się troszeczkę uczą, nawet co są na stare KD, grają te czwórkami. Więc przypuszczam, że jakieś tutaj tipy, jak macie, miłą chęcią by się posłuchało, nie? No moim zdaniem najważniejsze jest czytanie maili, znaczników i słuchanie oficerów. Tak jest, to jest to prawda. praktycznie najważniejsze. Bo tu Ja masz mogę wszystko, powiedzieć- masz naukę gry, masz no, czy to wojna, czy to jakieś poradniki, czy to event, to jakby to w każdym przypadku się to przyda. Tak, Mhm. i też kolejna sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o nowych graczy, którzy zaczynają od zera robić swoje konta, no to polecam się skupić na jednym marszu, typowo na jednym marszu, nie skupiać się przykładowo, żeby zrobić, o dobra, tu teraz jest taki dowódca, tu taki, tu siaki, tu owaki, bo przykładowo w naszym przypadku teraz gramy 5 już mamy KVK zagranych, a ludzie na przykład, no mogę powiedzieć tak, że jest trochę starsze konta niż nasze królestwo, wysyłają na przykład do mnie SS-y swoich dowódców. Mhm. Okej, dowódcy zrobieni, nie ma problemu, okej. Ale jak na przykład widzę ekwipunek, że
ekwipunek jest epicki, mieszanka epickiego z niebieskim, albo nawet i białe itemki niektórzy mają pozakładane, Mhm. no to i tak jest na przykład na 3 marszach. Że zamiast skupić się na jednym, żeby mieć jeden konkretny, no to ludzie idą w 3 na przykład bezsensowne. Tu idealny przykład może być na przykład Baron. Baron, z tego co pamiętam, ty całe KVK się biłeś jednym marszem. I Tak. dobrze mu to wyszło. Także jeżeli naprawdę ktoś chce się, że tak powiem, dobrze bawić, no to polecam skupić się na tym jednym marszu, zrobić go i dopiero wtedy się zastanawiać nad resztą. Bez sensu jest robić 3-4 marsze, ale z mieszanym ekwipunkiem niebieskim, czy nawet tam białym, czy zielonym, no to no bez sensu tak grać. No nie, z białym to nie, już wiadomo, Tak że... samo, No, tak mów. samo dobrze się zastanowić nad wydawaniem głów, jeżeli chodzi o złote uniwersalne głowy. To znaczy, wiesz, no ile ludzi, tyle tipów i tak dalej, ale ja myślę, że takim najlepszym tipem, takim kurwa pro tip będzie to, żeby oglądać polskich streamerów. No ale taka jest prawda. Możemy mówić, nie rób tego, nie rób tamtego, ale tu zrób, ale tam zrób, nie takie EQ, tamte EQ. Jeśli chcesz coś zrobić, chcesz zacząć grę, chcesz grać lepiej, to po prostu musisz, nie wiem, obejrzeć, posłuchać jakichś graczy, którzy grają to w jakiś czas i aha, dobra, nie wiem, on gra w ten sposób. Można oczywiście robić to swoją drogą, ale jakiś zarys czy główny pomysł bierze się od tego bardziej doświadczonego gracza, więc moje zdanie jest takie, że jeśli chcesz coś osiągnąć, no to niestety YouTube, za parę godzin przesiedzieć, obejrzeć, posłuchać, porozmawiać z graczami, którzy grają więcej czasu i wtedy dopiero gdzieś stawiać poważniejsze kroki. A nawet jak, ja teraz zrobię autoreklamę, jak nawet jak nie ktoś nie ma czasu nawet na YouTube, to przecież jest polska społeczność Rise of Kingdoms, czy też tutaj ten pod Optimusem, czy też prawdziwy Rise of Kingdoms Polska, zadać pytanie na jednym z tych serwerów i myślę, że nawet można sobie skonfrontować swoje opinie z innymi graczami, którzy są może bardziej doświadczeni i którzy może bardziej pokierują nas w odpowiednim kierunku, prawda? W tą stronę też bym robił, jeżeli ktoś jest za leniwych opcji, prawda? Ale to i tak decyzja o czyimś koncie jest tylko w interesie osoby, która prowadzi to konto, prawda? Więc to jest jej sprawa, jak sobie puścili do łóżka. Dokładnie. Ja bym chciał życzyć każdemu po prostu cierpliwości. To jest gra, w której po prostu cierpliwość jest najważniejsza. Tak naprawdę. To ja życzę wszystkim grubego portfela. No. Nie, ale też z drugiej strony współczuję, nie? Bo to jest taka gra, że jak wiem, żebym zaczął znowu od nowa i wiem jak ja po sobie miałem, że zacząłem, to nie wiadomo w ogóle od czego, co tu ugryźć, nie? W tej grze jest mega wiele, dużo różnych opcji do wyboru, nie wiadomo w ogóle od czego tutaj zacząć, nie? Nawet ten samouczek to jest żenada, nie? Bo to za wiele nie mówi. Także szukać po prostu gdzieś najpierw, tak jak tu Sztorm mówił, że no, gdzieś w polskiej społeczności po prostu wskazówek wszystkich. Bo można szybko, bardzo szybko stracić jakieś tam swoje początkowe bonusy, które się uzyska. No ja Ja przypuszczam... bym w sumie, No, mów. ja bym w sumie tyle powiedział, żeby pamiętać o tym, że rok to jest taka gra, że to nie jest sprint, tylko to jest maraton. To jest taka gra, że najlepiej się w nią gra, jeżeli się w nią gra dłużej i się też jakoś nie polecam się zakochiwać. Zakochiwać się w swoich jednostkach albo zakochiwać się w swoim sojuszu czy w swoim królestwie, no bo to są wszystko rzeczy zmienne, często w ogóle niezależne od nas. I najlepiej się w Roka gra, obojętnie czy ktoś tam jest spenderem, czy nie jest spenderem, to zawsze można znaleźć jakieś miejsce dla siebie, albo mniej aktywne królestwo, albo bardziej aktywne, albo właśnie takie dla spenderów, albo nie. Zawsze można się gdzieś tam odnaleźć, ale też myśleć o tym, że to nie jest gra, która polega na tym, kto pierwszy wbije jak najwięcej siły przez 2 miesiące. Tylko to jest taka gra bardziej, że od czasu do czasu sobie na nią wchodzisz, coś tam robisz. Czasem jest wojna, możesz sobie naprawdę sam bardzo fajnie gdzieś tam
tą grę dostosować do siebie, tak? Możesz sobie zrobić przerwę, emigrować na mniejsze królestwo, możesz sobie później znowu grać bardziej aktywnie. Da się to zrobić, tylko właśnie taka naprawdę spokojna głowa, nie ma się co jakoś specjalnie spinać, nie? Myślę, że warto pamiętać o tym, że to jest gra i nie dać się zamknąć w jakimś takim kołowrotku, bo ja teraz muszę to, muszę tamto i tak dalej, bo to wydaje mi się, że bardzo szybko tak gracze się wypalają. Albo może nie szybko, niektórzy się wypalą tak w rok, niektórzy w 2 lata, ale jeżeli tak naprawdę na dłuższy czas ktoś chce mieć fajną frajdę z tej gry, to fajnie, żeby sobie zdawać sprawę, że naprawdę na spokojnie i nawet kwestia tego, jak sobie pomyślisz, ja zawsze sobie tak, dla mnie powiedzenie moje na tą grę to jest takie, że okej, możesz sobie kupić kolejną paczkę, ale równie dobrze możesz po prostu pograć sobie kilka dni dłużej i będziesz miał to samo. No, to też racja. No, tutaj w Rise of Kingdoms jest tak, że jak dobrze wiecie, dla mnie zawsze, jak prowadziłem KD, lub też byłem w Radzie, zawsze była ważna aktywność. I nie patrzyłem też na to, czy ktoś jest spenderem, czy free-to-playem. Patrzyłem na to, żeby był aktywny. I to, co już chłopaki też mówili, jeżeli chodzi o czytanie maili, słuchanie się królów, leadershipu, aktywność w tej grze, jeżeli macie dobre dowództwo, czy tam dobrą radę, powinno być doceniane. Czyli jeżeli ktoś na przykład jest T4 na KVK 3 czy tam 4, a jest aktywny, robi swoje dekapy i się stara, i jest aktywny przede wszystkim. Już nie mówię o technologii, o eventach, ale po prostu daje taką aktywność w tej grze, to no, dla mnie to robiło zawsze największą robotę. I ja się tego nauczyłem od Azjatów, bo Azjaci bardzo dużo na takich graczach T4 opierali swoją siłę i to, że miałeś KVK 6-7 i nagle wchodzisz i nie tylko masz te piątki, ale też masz bardzo dużo graczy T4 i oni potrafili po prostu liczebnością wygrywać, bo była aktywność, nie? Była po prostu aktywność. Ja uważam, że jeżeli jesteś aktywny, ale jeżeli na jednym KD nie znajdziesz aprobaty u króla, czy tam u kogoś z rady, to znajdziesz w końcu takie KD, który po prostu będzie cię chciało. Na przykład, jeżeli chodzi o Polaków, to wiem, że u Sebixa czy u Storma też mają takich graczy, tak, te 4, jak dobrze pamiętam, którzy też robią fajne cyfry i są aktywni, tak, nie? Nie olewacie, po prostu grają, tak? Więc to też jest ważne moim zdaniem. Jeżeli chodzi o tą grę, nie? Ale jeżeli planujecie pójść wchodzicie w tą grę i po paru miesiącach stwierdzicie, że no jednak to jest gra, która was przytłacza, no to będziecie wiedzieć dlaczego, nie? Bo albo jej po prostu nie zrozumieliście, albo po prostu też nie szukaliście jakichś tam rozwiązań, właśnie nie pytaliście po polskich społecznościach, nie oglądaliście też tam na YouTubie jakichś poradników, no bo niestety ta gra jest bardzo złożona i mogę powiedzieć taką jedną rzecz, grałem ponad 18 lat w World of Warcraft. Uważałem, że tam ogarnięcie gildii złożone z 200-300 ludzi to był easy peasy. No tutaj ogarnięcie królestwa, to, porównanie do tego, to jest masakra. Więc... Ciężko jest ogarnąć królestwo, Tak. jeżeli na królestwie masz graczy, którzy jedni twierdzą, że lepiej będzie tak, drudzy, że będzie lepiej tak, trzeci, że lepiej tak. No. Nigdy nie dogodzisz każdemu. Nie ma takiej opcji. Zawsze znajdzie się osoba, która będzie niby z tobą, ale tak naprawdę przeciwko tobie, bo co chwilę coś się nie podoba. No, tak niestety jest. Niestety ludzie, niektórzy, znaczy mamy taką mentalność trochę Polaków, że jeżeli coś tam nie idzie i tak dalej, albo coś jest po naszej myśli, to zaraz zaczynamy narzekanie, nie? To jest klasyka chyba u was na królestwach, to jest przede wszystkim tych polskich królestwach, gdzie jest dość częste.
że znajdą się takie tacy gracze, więc no jest tak, no nie będę mówił, że tak nie ma, no ale wiem, że tak jest, nie? Macie tak, jakieś takie czasem rodzynki Sebix albo Storm, nie? Pretol, Taczka, macie takich graczy, nie? Tak, no tego jest pełno. Wiesz, ja zawsze powtarzam, że nikogo na siłę nie trzymam. Jeżeli komuś coś nie odpowiada z naszymi decyzjami, czy cokolwiek, no to no drzwi są otwarte. No. Mm. Ja nie trzymam nikogo za ręce. Nogi. Dobra, myślę, że to tyle na dzisiaj. Daliśmy dużo dzisiaj graczom. Myślę, że może to kiedyś powtórzymy. Może teraz usnęła. Powtórzymy to na kanale. Mam nadzieję, że to takie spotkanie zrobimy sobie więcej. Że też będziemy mogli sobie dużo porozmawiać na temat kawałka, który gramy, czy nasze królestwa. Coś chcielibyście jeszcze dodać na koniec, panowie? No, fajnie jakby ludzie, co to oglądają, jakby napisali w komentarzach, o czym by chcieli posłuchać, o czym No, mielibyśmy rozmawiać. tak. Na przykład. Za dużo tematów trochę żeśmy wyczerpali, bo nie będzie później o czym gadać. No, dlatego mówię. Nie da się wyczerpać na tym, jeżeli Weź to rozbij na kilka odcinków, kurwa. Ale znajdziesz lepiej jak godzinny będziemy gadać o tym, kurwa, co na chcą, YouTube'a. niż na freestylu. Nie, no ja to podzielę to na pewno. Ściągało, prawda? Bo teraz 2-godzinny materiał prawie będzie. Nie, no na pewno podzielę to tak, że wiecie, posortuję w sensie, żeby każdy z graczy mógł sobie zobaczyć, nie? Prawda? To każdy będzie mógł zobaczyć dany, powiedzmy, nie wiem, będzie wycinek tam minutowy, tak? Kto chce o jakimś temacie sobie posłuchać, to sobie po prostu posłucha, nie? Ja na przykład, mówię szczerze, Snow, ja twoje na przykład nieraz filmiki, jak oglądałem, to ja oglądałem głównie, kiedy sprzątałem ubikację. Mam 2 ubikacje w domu. Ale słuchajcie, tu nie chodzi o to. Chodzi o to, że ja nieraz po prostu jak sprzątałem, myłem lustro i tak dalej, włączałem sobie w tle, słuchałem jak Snow opowiadał i sobie czyszczę, nie? Mam 2 ubikacje w domu, czy sprzątałem, w ogóle jak sprzątałem w domu w całym, to ja sobie... Nie chcesz mnie posprzątać? Ale nie, no wiecie, każdy ma swoje obowiązki w domu, nie? Ale ja na przykład tak sobie to korzystałem z tego, no bo mi się fajnie słuchało, mi to jest przyjemne, mi tak było, wiesz, luz, nie? Już teraz wiadomo, z tym się mój kanał kojarzy. No nie z ubikacją, tylko bardziej chodzi o to... Wojna youtuberów. Nie z ubikacją, tylko bardziej chodziło mi, wiecie, o to, że no przy sprzątaniu domu, no to najbardziej było, nie, że fajnie się po prostu słucha, nie, mi to tak pasowało. Dobra, Nie, to tyle, Ja no, tylko chciałem jeszcze no, powiedzieć tyle. Nie, ja oczywiście absolutnie rozumiem. Ja dokładnie robię tak samo, jak gdzieś tam sprzątam, jak na rowerze jeżdżę, to sobie często czegoś tam słucham. No i w ogóle wielkie dzięki dla Ciebie, Optimus, za stworzenie tego panelu, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe. Ja chętnie oczywiście możemy się spotkać następnym razem u mnie. Rozwojowy temat. mhm. Także bardzo fajnie, dzięki za zaproszenie. I bardzo fajnie było, myślę, przyjemnie. Mam nadzieję, że będzie się. Ej, dobra, jeszcze ja przyjemnie muszę się was zapytać, rozmawiało. nie? Co robicie, kurwa, z graczami, którzy na przykład nie chcą migrować z królestwa? Pierdol. Szczerze ci mówię. Pierdol. Poniedziałek, pierdol. No nie, no to już wiadomo, że to Bańka, już ja pytam po czwartek, takich, pierdol. kurwa, akcjach, nie? Nie no, są tacy, których po prostu nie przegadasz, no. Ja mam takich kwiatków, kurwa, nie? Na Nie, przykład nie. teraz mieliśmy listę 70 graczy, takich te 5. I kurwa wszyscy zostali wyzerowani i są zerowani co drugi dzień, ale on ci kurwa na priv pisze, że jest mu to zajebiście, on się nigdzie nie wybiera. A masz jakieś problemy z MG farmkillingiem? Nie. No to... To się ciesz. To tym się cieszę. Ja tak samo, nie? Że No ale kurwa, no inaczej chuj, możemy chuj w podejść. dupę, kurwa, wiesz, jak ja mam 70 ludzi, my mamy kurwa największy power w ogóle chyba Dobra, jako polskie królestwo. Sebix, czekaj jeszcze, na koniec tylko... Wiesz, ja mam wyjebane na nich, kurwa, że im tu jest kurwa miło, cieplutko i kurwa fajnie im pod kocykiem, nie? Sebix, wrócimy zaraz do tego, kończymy ogólnie tylko nagrywanie. Dzięki, Dobre że jest... podsumowanie. Tak, Jeszcze dzięki, to, dzięki, kurwa. dzięki, że jesteś, dzięki, że dzisiaj przyszliście, że się udało nam zgadać. Mam nadzieję, że to tak samo jak Snow, że uda nam się no częściej takich filmików nagrywać. Dziękuję też subskrybentom tutaj, że wspierają kanał, że też są z nami przez cały czas. I tak jak tutaj wspomnieli wcześniej chłopaki, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, będziecie chcieli jakieś tematy poruszyć, powiedzmy na takim kolejnym spotkaniu królów, nazwijmy to tak, to zadawajcie te pytania. My postaramy się na te pytania w przyszłości, jak będziemy coś takiego organizować, po prostu odpowiedzieć. I
myślę, że to będzie fajnie prosperowało przyszłościowo. Więc tyle ode mnie. Żegnamy się panowie po kolei. Taczka, Dzięki, Sebix. Cebix, Pozdrawiamy. Snow, Dzięki, pozdrawiam. Baron Na razie. i Stormik. Bye bye, a Pretol? Petol. Do następnego. Trzymajcie się, na razie, hej.